Mów jeszcze raz, kim jesteś i czym się zajmujesz? Oj, mówiłem już. To powiedz jeszcze raz, tylko teraz do No, kamery. co tu więcej mówić? No, jestem jeszcze jednym Tomkiem. Takim gościem, który w zeszłym wieku wyjechał do Wielkiej Brytanii i teraz od kilku lat bezskutecznie szuka sposobu, jak wrócić do Polski. W sensie pomysłu, no, szukam pomysłu, no, nic więcej, nic mniej. Nagrałeś o tym film. Nagrałem o tym nie jeden film. Uwierz lub nie, ale ja od bardzo dawna szukam pomysłu, jak wrócić z Wielkiej Brytanii do Polski. Czasem pojadę tu, czasem pojadę tam, wiesz, szukam inspiracji. Obserwuję, co robią inni ludzie i staram się ukraść im pomysł na przetrwanie w ojczyźnie. Widzisz, wyjazd do Wielkiej Brytanii w ogromnej większości wygląda zawsze tak samo. Jedziesz w ciemno i z reguły jakoś to jest. Ale na powrót do Polski to trzeba mieć plan. Jak nie masz planu, to nie masz po co wracać. A o czym jest twój ostatni film? Bo nic z niego nie można zrozumieć. Jak o czym? A co, podobał się? Ile byś dał w skali 1 do 10? 0. Mówisz 0, bo nic z tego filmu nie zrozumiałeś. Odpal go tam tym zielonym guzikiem, to przeanalizuję ci poszczególne sceny i zaraz wszystko stanie się jasne. Ten film, podobnie jak większość moich filmów z wyjazdów do Polski, rozpoczyna się serią szybkich wstawek z lotu do Polski. Zawsze wypada na początku dać coś takiego, żeby widz wiedział, w którym kierunku toczy się akcja. Włącz tam od samego początku, to wyjaśnię ci, po co tym razem poleciałem do Polski. No dobra, na początek tytułem wstępu, co robię w Polsce i co robię dokładnie w Szczecinie. No cóż, każdy z was jak był mały, to miał swoich bohaterów. Moim bohaterem numer 1 była pani Teresa O., która występowała w filmach dla dorosłych po godzinie 23. Ale moimi drugimi bohaterami byli oni. Przepraszam, halo, wy dwaj przypadkiem poznani na ulicy Dżentelmeni. Kim jesteście i jaki macie pomysł na życie w Polsce? No i kim ci dwaj goście dokładnie byli? To Mariusz i Sławek. W latach 90. napisali grę, w którą zagrywała się połowa Polski. Mówię ci tak z ręką na sercu, przesympatyczni goście. Panowie, świetna robota, jestem waszym idolem. Co to za zjeb? Spadaj, pierdoło. Zapomniałem dodać, że po napisaniu pierwszej części gry, a rok temu po napisaniu drugiej części gry, oni tak naprawdę nigdy nie wychodzili z roli. No i bardzo, ale to bardzo często posługiwali się językiem, jaki napisali na potrzeby tego tytułu. Ty, no ale przewin ten film trochę dalej. Tam jest taki moment, w którym oni kulturalnie się przedstawiają. Cześć, Mariusz Pawluk. Jestem byłym, może teraźniejszym jeszcze grafikiem gry Franco Crazy Revenge i Skinner Franco. A jaki był pomysł na życie? Nie wiem, normalny, jak każdego, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie? Coś zrobić, do czegoś dojść i to wszystko, nie? Pomysł na życie w Polsce? Przetrwanie. Cześć, nazywam się Sławomir Mrozek, jestem odpowiedzialny za muzykę do Skinner Franco i Franco The Crazy Revenge. No i co to jest to całe Franco? Bo ja nic z tego nie rozumiem. To jakiś manifest o walucie szwajcarskiej? Jakiś szyfr? Kod? Franko-szwajcarsko? Nie. Franco to jeden z największych hitów początków lat 90. To taka gra, w której wkurzony ziomuś wychodzi z klatki schodowej na ulicę i zaczyna po kolei klepać lokalną patologię ubraną w dres. Strasznie się wszystkim w Polsce ta gra podobała, no mi też. No więc w pierwszej chwili pomyślałem sobie, może wsiądę w samolot, polecę do Polski i osobiście zapytam ich, jak się produkuje gry o takiej tematyce. No i co najważniejsze, ile można na tym wszystkim zarobić? Może ja wcale nie muszę siedzieć na bezrobociu w Anglii albo walać się od jednej fabryki do drugiej. Chłopie, coś tu się nie spina. Skoro w latach 90. każdy kupił ich grę, to dlaczego wyglądają tak zwyczajnie? Dlaczego nie odebrali cię z lotniska Bentleyem i dlaczego mieszkają na jakimś zwykłym osiedlu? Zapytałem ich o to. Skoro Franco był takim wielkim tytułem w latach 90., to dlaczego dzisiaj stoimy na chodniku w Szczecinie, a nie jesteśmy w waszym biurowcu? Bo realia były takie, a nie inne. PRL-owska rzeczywistość, zero możliwości w zasadzie. Ale i tak jesteśmy szczęśliwi z tego, że udało nam się zrobić to w nowe czasy, coś, czego nikt w Polsce nie robił, tak? Okazało się, że w latach 90., akurat w tej branży, jak i w pozostałych innych, mieliśmy w Polsce prawdziwy dziki zachód. Pirackie kopie gier fruwały sobie gdzie chciały, dostęp twórców gier do wyników sprzedaży był praktycznie zerowy. Oglądaj dalej, tam sam zobaczysz. To jak według was sprzedał się Franco jak na lata 90., w czasach, kiedy każdy miał magnetowid na kasety wideo i wszyscy oglądali filmy ze Stallonem i ze Schwarzeneggerem? Sprzedał się ponoć bardzo dobrze, tylko że nie miało to specjalnie przełożenia na pieniądze, które wtedy otrzymaliśmy. Po prostu takie były umowy, takie realia, nic więcej. A czy wy mieliście wgląd w statystyki, ile tych gier się sprzedało, czy musieliście po prostu komuś wierzyć na słowo, że Franco zeszło tyle i tyle? Statystyk żadnych nie było, po prostu musieliśmy wierzyć na słowo, dostawaliśmy jakieś kwitki od sprzedanych tam kopii, nie? A generalnie jakie były garze wtedy, to było śmieszne rzeczy, tak naprawdę byliśmy dzieciakami, można było nas skantować, tak naprawdę, nie? Tu było w granicach złotówki, złoty 30 za odkopie gry, coś w tym stylu.
Grosze. Pamiętam, że za te pieniądze kupiłem sobie Amigę 1200 i jakiś tani klawisz Yamaha PSS. Takie były czasy. Nie bójcie się, kryzysami nie zostaliśmy po tej grze. Niby hit, a jednak shit. Gra, w której bije się innych ludzi pięściami? Oj, no skąd mogli wiedzieć, że kilkanaście lat później świat będzie walczył ze sobą przekleństwami, akwarelkami i kredkami świecowymi. Zresztą tam przeskocz kilka ujęć dalej, to sam zobaczysz, że zadałem im bardzo podobne pytanie. Dzisiaj bicie ludzi nie jest dozwolone, dzisiaj człowieka łatwiej jest skrzywdzić. Można mu na przykład powiedzieć, że jest brzydki, albo otyły, albo łysy. Więc dlaczego gra o biciu ludzi? Dlaczego gra w takich klimatach? To było, nie wiem, najlepszy dla nas gatunek gier. W tym się najlepiej czułem ten gatunek. A dlaczego taka miejscówka? Dlatego, że swojskie klimaty. Po co wybiegać gdzieś tam jakieś, robić rzeczy w abstrakcyjnych klimatach, jakieś dziwne uniwersa stwarzać, jak można zrobić to, przenieść całą fabułę gry do swojego otoczenia. Bardziej to jest subiektywne wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje i chyba tak jest. Tutaj wszystko się zaczęło. Ja mieszkałem na 7. piętrze, a Mariusz na 6. Zaczęliśmy rozmawiać o grach i graliśmy razem. I potem zrodził się pomysł na napisanie gry. Co, chcieliście być sławni i bogaci, tak? Może dobrze było powiedzieć, że tak, ale w tamtych czasach nikt o tym nie myślał. Tak naprawdę wszystko robiliśmy z pasji. Dla pasji, przez pasję. Dobra, to mam proste polskie pytanie. Skoro jedynka się tak super sprzedała i nic na niej nie zarobiliście, O, fajna kamizelka. Co, babcia wydziergała cię na drutach? Idziemy gnido. no mówiłem już, oni praktycznie nigdy nie wychodzą z roli. To jak sprzedała się część druga waszej gry, którą wypuściliście rok temu. O, tutaj się zaczyna z Skinny Franco, czyli część druga gry. Pod tą klatką konkretnie. A jak się sprzedała, mówisz, że, że nic nie zarobiliśmy? No, bez przesady, coś tam zarobiliśmy. A jak się sprzedała dwójeczka? Jesteśmy kryzysami, milionerami, można powiedzieć w tej chwili, nie? Mamy swoje wille, swoje jachty. A ja tak poważnie, tak jak się spodziewaliśmy generalnie. Odbiór dosyć ciężki tej gry i specyficzny odbiorca tej gry, tak? To nie jest gra dla wszystkich. To jest gra dla specyficznego odbiorcy i taka generalnie miała być. Sławek, twoja pierwsza oficjalna praca to budowanie tego sanktuarium, tak? Tak, budowałem. A pierwsze oficjalne pieniądze to za to, że ksiądz cię tam dotykał. Poszły na komputer pierwszy. Dobra, to żeby napisać taką grę, w którą będzie grała cała Polska, to co trzeba umieć? Czym wy się w ogóle zajmowaliście przy produkcji? Bo może ja też chcę takie rzeczy robić, może ja nie chcę siedzieć w Anglii na bezrobociu, może ja chcę przyjechać i też takie gry robić. To czym wy się dokładnie zajmowaliście? Generalnie zajmowałem się tam, można powiedzieć, że prawie wszystkim, bo nie kodowałem gry, nie robiłem muzyki, muzykę robił Sławek. Ja wymyślałem cały koncept, system walki i generalnie grafikę. W zasadzie uczyłem się robić tej grafiki wtedy, jeszcze cała grafika była robiona na myszce w Deluxe Paincie. Tyle. Robiłeś grafikę, czyli co? Wszystko ręcznie, powoli rysowałeś. Klatka, gry po klatce, gry, tak? Dokładnie tak, myszka w użyciu, klatka po klatce, 16 kolorów, czyli niewiele, podła rozdzielczość, ale dawaliśmy radę. Był hardcore, spartańska robota. No dobra, a ty czym się zajmowałeś? No ja nie miałem wyboru, ekipa już była cała skompletowana. Był programista, był grafik, więc przypadła mi muzyka. Nie było łatwo, bo muzyka musiała mieć ograniczenia, musiała być na 2 kanałach, jakość musiała sampli być trzeszcząca, bo by się nie zmieściło to wszystko w pamięci na Amidze. No dobra, a co to za miejscówka? No, tutaj zaczynała się jedynka, Franco Crazy Revenge. Przy tych samochodach, oczywiście samochody inne, realia i inne. Wtedy była tu Tavria i mały Fiat, w którym przyjechał Franco. I ja mu wierzyć, że takie coś kupiło pół Polski i pół Polski w to grało i wszyscy nazywają to Wiedźminem lat 90. No, coś ten deseń, tak jest. No. Gra ma swoich fanów, zagorzałych. Co prawda ci starzy się wykruszyli, bo poumierali, no ile można żyć, nie? Jak starzy fani poumierali? Ja jeszcze żyję. No, dinozaury jeszcze żyją, co niektórzy, ale część poumierała, nie oszukujmy się, nie? Jeśli czegokolwiek nauczyłem się w Wielkiej Brytanii, to tego, jak z bezrobotnego nagle stać się coachem sukcesu. Dlatego postanowiłem na pewnym etapie, że udzielę chłopakom zupełnie darmowej porady sprzedażowej. W końcu oni tam mają zaledwie co? Jakieś tam doświadczenie w pisaniu gier, pisaniu muzyki, programowaniu mechanizmów, rozpisywaniu jakichś logarytmów. Natomiast ja mam ogromne doświadczenie w wyjeżdżaniu do Anglii. Słuchajcie, nikt z was nie pytał, więc wam powiem, ale wy tego Franco to źle zrobiliście, bo dzisiaj to się walczy przekleństwami, nie? Dzisiaj Franco wyszedłby na ulicę, powiedział, są tylko 2 płcie i wszyscy przeciwnicy by padli. Wy to źle zrobiliście. Wiesz, no niektórzy chcą walczyć kredkami, nie?
Pytanie do wszystkich, którzy nie mieszkają w Szczecinie. Pomnikiem czego jest to coś? Jak na moje, to jest pomnik złożony wszystkim panom wstawiającym okna w Wielkiej Brytanii, a sam pomnik nazwałbym double glazing. No dobrze, rdzenni panowie ze Szczecina, pomnikiem czego jest ten double glazing? Też nigdy bym na to nie wpadł generalnie. Co autor miał w ogóle na myśli? Napis mówi o fladze biało-czerwonej, a ta konstrukcja jest siwo-niebieska. Do końca nie rozumiem, co autor miał na myśli. Ale żeby nie było, inicjatywa bardzo zacna. Przy tym pomniku zrobiło się trochę pompatycznie, może aż za bardzo. I dlatego ja też, gwoli podsumowania, pozwoliłem sobie powiedzieć coś epickiego. Istnieje legenda o tym stawie, że podobno ktoś tam nasrał, a i tak ktoś w to wlazł. Ale nie gadaj takich rzeczy, bo ja tu pomieszkuję, będę na czarnej liście. I to było takie zabawne. No więc praca chłopaków wydawała mi się w miarę łatwa. Pomyślałem sobie, że nawet mógłbym spokojnie wrócić do Polski i robić dokładnie to samo, co oni. No bo co to jest? Siedzieć przed kompem, napisać parę linijek kodu, narysować jakąś prostą grafikę, ułożyć do tego jakąś prostą muzyczkę. Ciągle na Windowsie 98, tak? Nie, no, dokładnie to na czym to jest? Na 7. Siódemki? Niewiele się nie pomyliłeś. Microsoft nie wspiera siódemki od 10 lat. No, dokładnie. Tutaj mamy wytarte biurko. No, przyklejona została naklejka i oderwana razem z blatem. Pochwal się jeszcze, jak wygląda krzesło prawdziwego programisty. Krzesło oczywiście jest oryginalne. Mogę wystawić na aukcji. Nie wiem, ale obawiam się, że będzie zbyt drogie. Dobra, i czym się taki Mariusz zajmuje? Bo może ja też chcę przestać pobierać benefity w Anglii, wrócić do Polski i zajmować się dokładnie tym samym. Znaczy generalnie to jest przedstawione to, jak się komunikowałem z programistami w Gdańsku. To jest taka tablica Trello. Tutaj wklejone są wszystkie animacje, które stworzyłem. W sumie gadają, że będzie animacje i grafiki i opisy gry, jak oni mają to wszystko składać krok po kroku. Sama dokumentacja zajęła mi tylko około roku. Przygotowanie samej dokumentacji, nie? I tego Trello i wycinanie asetów graficznych do gry. No i tu możecie zobaczyć, jak to wyglądają, animacje podglądowe, nie? Jesteś pan totalny old school. Jest w tym domu coś, co pochodzi z czasów po covidzie? W sumie chyba oprócz jedzenia chyba nic. A być może nawet jedzenie znajdzie się przedcovidowe. Nie, to ja chyba zostanę przy beneficie. Żeby wrócić do Polski i robić to, co robią chłopaki, trzeba się w życiu non-stop czymś inspirować. Ale to tak wszystkim. Urwane koło leżące na jezdni może być inspiracją. Przeklinająca na wszystkich dama w berecie moherowym może być inspiracją. Inspiracją może być ksiądz robiący prywatne kazanie ministrantom. Poprosiłem ich, aby pokazali mi, co inspiruje takich gości jak oni do robienia tego, co oni robią. No i w ten sposób, chciałem czy nie, wymusiłem na chłopakach objazd po Szczecinie i sprawdzenie każdej miejscówki, każdego kawałka ściany, który znalazł się w grze i który coś dla nich znaczył. A teraz, korzystając z najnowszej technologii Mercedesa, jedziemy pozwiedzać sobie Szczecin i pooglądać lokacje z gry. W Szczecinie nie ma biedy, zawsze tankujemy do pełna. Aha, tam w niektórych momentach dźwięk mi się źle nagrał. No tak to jest, jak polegasz na starej kamerze i na starych, wyświechtanych mikrofonach. Ale tam spokojnie, no, naprawianie takich usterek to jest dla mnie środowisko naturalne. Sawkowi na przykład w następnej scenie tak podłożyłem głos, że nikt nie zauważył. Czasem na polskim rondzie nie wiem, w którym kierunku jechać. Więc nigdzie nie jadę. No i jak jesteś ze Szczecina, to znasz takie miejscówki do parkowania. Własność parkingu. Ludzie zastanawiali się generalnie, gdzie leży miejscówka zgonu pierwszego bossa Franco, Klocka. Oto tutaj, ulica Orygańska. To jest dokładnie ten wiadukt? Może nie tyle dokładnie, bo jest remontowany. Wcześniej był nieprzejezdny przez chyba 20 lat był nieprzejezdny. Teraz ładnie odremontowany, ale to jest ta miejscówka, gdzie właśnie zginął. Zresztą kontuzjowany delikatnie boss z Franco 1. Przyznam, że podczas tej całej wycieczki najbardziej imponował mi opisowy język Sławka. To, co przed chwilą powiedział Mariusz, Sławek zamknął w jednym zdaniu. A tutaj Franco zwalił kloca. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Incogni, serwis, dzięki któremu wasze dane w sieci będą bezpieczne. Podczas kiedy wy oglądacie twórców Franco sprawdzających każdy zakamarek Szczecina, firmy trzecie w tym czasie zbierają, przetwarzają i odsprzedają wasze cyfrowe dane za grubą kasę. Incogni to serwis, który za waszą zgodą jest w stanie wszystkie te serwisy wyśledzić, a następnie zmusić je do usunięcia waszych namiarów. Od kiedy ja uruchomiłem swoją usługę, co chwilę dostaję maile o treści: przepraszamy,
Kolega przypadkiem znalazł pana imię, nazwisko i e-mail w internecie. Już kasujemy. Jasne, przecież możecie zrobić to sami. Ale szybko może okazać się, że nie wystarczy wam życia, aby namierzyć i przetrzepać wszystkie serwery, które wasze dane przetrzymują. A nie powinny. Aby zapukać do drzwi wszystkich firm, które weszły nielegalnie w posiadanie waszych danych, wystarczy wykonać dwie proste czynności. Po pierwsze, założyć konto na stronie Incogni. Link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. A po drugie, wyrazić zgodę, aby serwis działał w waszym imieniu i na wasze zlecenie usuwał dane z serwerów, do tego nieupoważnionych. Prosty interfejs Incogni czytelnie pokazuje, w ilu miejscach wasze dane namierzył i z ilu serwisów wasze dane skutecznie usunął. Kiedy ja zaczynałem przygodę z Incogni, dane zmywaka leżały w 94 miejscach i od tamtej pory 40 takich miejsc mówi do mnie dzień dobry, a nie cześć. Zapraszam do linku w opisie, jeśli firmom zewnętrznym chcecie ograniczyć dostęp do waszych danych. A dodatkowo niespecjalnie lubicie, kiedy ktoś te dane sprzedaje na lewo i prawo. Dodatkowo pierwsze 100 osób, które kliknie w link w opisie, otrzyma 20% zniżki na serwis. A tutaj przy okazji, gdzie klocek leżał na ziemi, gdzie spadł z tego wiaduktu, tam na 4. piętrze powstał Franco. Tutaj mieszkał programista, Tomasz Tomaszek. Tłumaczymy Sławkowi, żeby się nie zatrzymywał tym samochodem, bo jak się tak zatrzyma, to już nie wiadomo, czy ruszy. No, ulica Niemierzyńska, level 2. Kamienice, w której idzie Skinny Franco. A propos, tutaj się urodziłem, moje pierwszych 7 lat życia w tym bloku. Tutaj, w tym budynku, tutaj prosto idziemy, stoi koparka i jest ten dół. W lewo możemy wejść w uliczkę. To jest dokładnie ta miejscówka. A tutaj podwóreczko, na którym też dojeżdżamy Cygana. No dobra, bo tak chodzimy, szukamy kontekstu, pokazujecie mi miejscówki. Czy to wszystko było warte tej roboty? Jak świat ocenił waszą grę, panowie? Świat ocenił różnie. Generalnie bardziej przychylnie w Iranie niż w Szczecinie albo w Polsce. To jest śmieszne. Tam dostaliśmy oceny 9 na 10, tutaj dostaliśmy oceny 4 na 10. Guściki bywają różne, tak? Ale gra podoba się tym, którym miała się spodobać tak naprawdę, nie? Taki target. A ja nadal myślę, że gdyby Franco był otyły, a Skinny byłby ono jego, to gra sprzedałaby się dużo lepiej. No jest to druzgocące i przykre, no ale też tak myślę. Tak więc jeśli myślicie o jakimkolwiek komercyjnym sukcesie Franco III, chłop musi być ubrany na różowo i musi walczyć głównie przekleństwami. No nie ma innego wyjścia. Albo kredkami. Albo malować kredkami. No, ale ja Bogusława, pierwsza scena z ciapkiem. Abrajesz. To tu, gdzie podchodzisz do właściciela kebabowni, a wszystkie letterboxy zaczynają uciekać, tak? Jezu, jakbyśmy mieli mało atrakcji. Odpalaj, Sławomirze, ten rydwan. Trials of Fire. Czy przekręcając kluczyk słyszysz, jak otwierają się bramy piekieł? A nie, to tylko wskaźnik, że w oponach nie ma powietrza. Następny samochód, jaki nam załatwisz, postaraj się o taki, za który się płaci. Najbardziej to ja się śmieję, jak oni mówią, że to są stare budynki do rozbiórki. Przecież w Wielkiej Brytanii to się w takich budynkach mieszka. Co jest w nich nie tak? Gdyby to było w Anglii, to na drugim piętrze dałoby się linię, na pierwszym piętrze dałoby się linię, tutaj by robili majonezy, a tutaj by dokładali kurczaka. Jak wy nic w tej Polsce nie wiecie, wy takie rzeczy rozbieracie, a my w takich miejscach budujemy fabryki. Ktoś tam pierdolił w komentarzach, że gra jest za bardzo napaćkana, że za dużo jest graffiti w Szczecinie, że w rzeczywistości tak nie ma. No nie ma, no. To wygląda trochę jak samochód, w którym Sławek obwozi nas po Szczecinie. Dobry weterynarz postawiłby to jeszcze na nogi. No, dzielnica w remoncie, ulica w remoncie, ale stąd wyjeżdżała siwa dziwka ciężarówką. A masz coś do moich ryb?
Tak, mam coś do twojej ryb, Jacek. Dawaj. Jakich znowu ryb? Oj, znowu weszli w rolę, no mówiłem ci, oni już tak mają. Napisali setki scenek do tych gier i teraz nie mogą przestać ich odgrywać. No, w branży kreatywnej ludzie tak podobno mają. O, jesteśmy w miejscówce, gdzie stał generalnie samochód sprzedawcy ryb. Ale za to jest Jacek, który łowi ryby prosto z morza. Niegroźne zjawisko. A tutaj widzimy level 3. Miejsce bossa, mojego ulubionego bossa Karoliny. Dodam, że Karolina jest też moim ulubionym bossem. Jak mnie wzrok nie myli, połowa Wielkiej Brytanii składa się z Karoliny. Panowie, bo ten wasz Franek to jest brutalny tytuł. Wy mieliście jakiś problem z cenzurą, żeby to wydać? No oczywiście, problemy zawsze się nastręczają. Brutalność, krew, to, że są tematy typu jakieś tam, na przykład jak mamy tutaj z tyłu jednego z bossów, Karolinę, to nawet problem z tym był, żeby to było jako okładka na strony internetowe, cyfrowe, w sklepach cyfrowych konsol, na przykład PlayStation czy Xbox, był problem z tym, żeby to było na okładkach. W dzisiejszych różowych czasach jest problem, nie? Dokładnie. Żeby cokolwiek mocniejszego zrobić z jajami, no to trzeba teraz niestety, ale się słuchać starszych i mądrzejszych. No. Miejscówka z Karoliną, tylko trochę przykro się robi, prawdę mówiąc, bo nie widzę tego sracza, z którego wyskoczyła. Nie jedno z tych okienek pękło w grze. Hej ty, a jak się robi muzykę do gry? Bo może robienie muzyki do gry to rzecz łatwiejsza niż grafika. Po prostu siadasz i piszesz. Tak powstawała właśnie muzyka do twojego ulubionego levelu z Karoliną. Skomponowałem ją 28 lat temu na ProTrackerze. A w obecnej wersji tak to wyszło. Taki był efekt. W obecnej wersji wyszedł taki efekt. Kolega, a taką muzykę to się długo pisze? Bo wiesz, ja za dużo czasu nie mam. No długo, zajęło mi to 8 lat. Mariusz myślał, że się nie wyrobię, ale wyrobiłem się. No nie, stary, jak 8 lat, to ja wracam na benefit. O, widzę, że sentymentalny pan tęskni za swoim teamem. Chłopie, ty miałeś kiedyś włosy. Długo nas tak jeszcze będziesz wiózł? No, tu jeszcze troszkę. Sławek narzeka, że samochód ledwo jedzie, ale my mu tłumaczymy, że w automacie nie zmienia się biegów, a on zmienia te biegi cały czas. Tu jest po polsku napisane: opłata za postój nie nada. Sławek kombinuje, jak na parkomacie odpalić franko. Jest niedziela i Sławek znalazł przycisk o nazwie Bóg zapłać. Ile to jest Bóg zapłać? 4,50? Z tego co wiem, to formuła Bóg zapłać oznacza Bóg zapłać, ale nie mniej niż 1000. Sławek wybiera opłatę premium. W ogóle to jesteśmy tu już 20 minut, nie? Po tych 20 minutach doszliśmy do jakiej klasy masz samochód. To jest premium. Mandat za parkowanie wynosi więcej niż wartość tego samochodu. Mariusz, ciągnąłeś nas 35 km ze Szczecina, żeby pokazać nam domek, który wrzuciłeś do gry. A tak w ogóle to jesteśmy w Stargardzie, kiedyś szczecińskim. I tu jest miejscówka, gdzie się strzelają. Gdzie generalnie z Arabami odchodzi niezła wymiana ognia. W tym baraku, w tym magazynie jest walka z doktorkiem, który jakby je było dramatycznie poszukiuje gałek ocznych do Bangkoku. Dobra, wchodź tutaj, wchodź na arenę, tam czeka na siebie Bruce Lee. Idź do buca. No i wtedy w tym Stargardzie zaświecił mi w głowie pewien pomysł. Czyli co panowie, gra zrobiona, kto miał kupić, ten ją kupił, kto jej nie kupił, ten jej nigdy nie kupi. Od poniedziałku co? Do fabryki. Proces produkcji gry trwał kilka lat, ale nic mnie tak nie cieszy jak to, że od poniedziałku do roboty, do fabryki. Może zamiast szukać artystycznego spełnienia w Polsce, gdzie na każdym kroku pod nogi rzucają ci tak zwane kłody, cenzury, ograniczenia, pora jednak wrócić do Anglii i nadal ugniatać w brytyjskiej fabryce od 6 wieczorem do 6 rano. Aha, i co ciekawe, właśnie wtedy mój pomysł podłapał muzyk Sławek. Zmywak, zabierz mnie stąd.
Zabierz mnie do Anglii. Dobrze tam płacą? To umowa jest taka. Sławka zabieram ze sobą do Anglii, a Mariusz jako prawdziwy patriota zostaje i od poniedziałku idzie do polskiej fabryki. No i cały ten mój film kończy się takim klasycznym podziękowaniem ze strony Mariusza do wszystkich, którzy przez wszystkie te lata wspierali twórczość zarówno jego, jak i całej tej jego skromnej ekipy. Ale tak poważnie rzecz biorąc, dobrze, że gra się w końcu ukazała. Jestem zadowolony z tego, podobnie jak i pewnie Sławek i reszta ekipy, że coś tak nietuzinkowego i nieoczywistego się w końcu pojawiło i jest na rynku. Dzięki wszystkim. I koniec! Szczęśliwy koniec! Gówno, a nie koniec. A co ze Sławkiem? Zabrałeś go ze sobą do Anglii i co? I jak mu pomogłeś? No, normalnie. Zaprowadziłem go na lotnisko, pokrótce wytłumaczyłem zasady wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Dobra, Sławuś, to bierz torby i zapieprzaj na lotnisko. No, szybciutko, fabryki czekają. Zaprowadziłem do bramki, grzecznie poczęstowałem hot dogiem. Żryj hot doga. A na miejscu w Anglii jak mu pomogłeś? No... Dobra, ale ty gdzie idziesz? Ty nie idź za mną, nie idź za mną. Idź sobie tam, znajdź sobie jakąś fabrykę i idź do pracy. Ale gdzie? A to już mnie nie obchodzi, jesteś w Anglii, znajdź sobie fabrykę, tu dużo fabryk, na razie. Wąchaj. Hej patroni, raz jeszcze dziękuję za wspieranie kanału, który źle przeczytał instrukcję, jak nagrywać poprawne filmy i od tej pory publikuję to, co publikuję. Dziękuję też cenzurze Juhu, która w pokorze pozwala mi zrozumieć moje błędy. W opisie do filmu znajdziecie linki do twórców Franco. Zachęcam was też do zagrania sobie w ich gry. A Sławkowi dziękuję szczególnie za genialną muzykę do filmu. Patronami, którzy w tym miesiącu na konto kanału przelali najwięcej gotówki, okazali się Łukasz & Karol, Rówdon Ride Ltd, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz, Jarosław Góra, Anna Jakubowicz, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Nefretete, sklep Peterborough oraz Martin Bydlosek. A na koniec sucha porada dnia. Nigdy nie mów, że coś będzie wchodziło gładko jak woda do dziecka z Afryki. Do następnego!